Co prawda muzyka to nie sport, ale cóż, takie są fakty. Józef Koffler był pierwszy. Był pierwszym polskim dodekafonistą i na dobrą sprawę jedynym polskim kompozytorem przed wojną, który komponował w tej technice. Przez długi czas w Europie muzykę komponowano mniej więcej tak. Z 12 dostępnych dźwięków układano dwie 7-dźwiękowe skale o różnej budowie i różnym charakterze. Dur nieco weselsza, moll nieco smutniejsza. Na początku XX wieku okazało się jednak, że system zbudowany na tych skalach już jest niewystarczający. Coraz mniej nowych, ciekawych rzeczy można było skomponować. I tu pojawia się Arnold Schoenberg i jego dodekafonia. Schoenberg mówi tak: mamy 12 dźwięków, traktujmy je w sposób równorzędny. Budujmy z nich serię tak, aby jeden dźwięk pojawiał się w niej tylko raz i żeby żaden z dźwięków nie był ważniejszy niż inne. To była prawdziwa rewolucja. W Polsce jako pierwszy zrozumiał to Józef Koffler i jako pierwszy zaczął stosować, na przykład w swoim koncercie fortepianowym. Koncert fortepianowy Józefa Kofflera jest jednym z jego najważniejszych utworów. Dobrze pokazuje styl kompozytora, jest dlatego stylu reprezentatywny. Jest poza tym, o czym się dzisiaj może rzadko pamięta, pierwszym w ogóle koncertem fortepianowym napisanym przy udziale techniki dodekafonicznej. Utwór składa się z 3 części, w czym nawiązuje do klasycznej i romantycznej budowy koncertów fortepianowych i w ogóle koncertów instrumentalnych. Zauważalne są tutaj nawiązania do tradycji chopinowskiej. Wolna część o charakterze nokturnu przypomina wolną część koncertu F-moll, natomiast do drugiego koncertu Chopina, do koncertu E-moll, nawiązuje finał, który, tak jak w tamtym utworze, jest krakowiakiem. Józef Koffler mieszkał i pracował w Lwowie. W 1941 roku po wkroczeniu Niemców trafił wraz z rodziną do getta w Wieliczce. Jego dalsze losy nie są dokładnie znane, jednak wszystko wskazuje na to, że po likwidacji getta ukrywał się jeszcze przez jakiś czas, nim wraz z rodziną został zamordowany przez hitlerowców. Przez długie lata wydawało się, że większość utworów Józefa Kofflera przepadła w trakcie wojny. Tymczasem na początku lat 90. prawdziwa sensacja. Profesor Maciej Gołąb odnalazł w berlińskich archiwach zaginione utwory Józefa Kofflera. Dzięki temu możemy się przekonać, że Koffler to nie tylko pierwszy dodekafonista. Józef Koffler to po prostu bardzo dobry kompozytor. Świadczy o tym choćby cudownie odnaleziony przez profesora Gołąba koncert fortepianowy.